To są pytania, które pojawiają się najczęściej. Jak ustawić autofokus? Jak ustawić jakość zdjęć? Jak ustawić preferencje dotyczące balansu bieli? Wszystkie te elementy składowe techniczne, które mają duży wpływ na to, czy udadzą nam się zdjęcia, czy nam się nie udadzą. Dzisiaj detalicznie, konkretnie, jak ustawić aparat. Nowy aparat albo taki aparat nie nowy. Taki, który kupiliśmy, używany, który już ktoś kiedyś ustawiał. Co tam trzeba poprzestawiać? Jak to trzeba poustawiać? Zapraszam Cię na tutorial. Ja nazywam się Piotrek Trybalski, a to jest program Fotograf w podróży. Umówmy się w ten sposób. Jeżeli będzie za szybko, naciśnij pauzę, spróbuj odnaleźć daną funkcję w swoim aparacie i ją ustawić według moich wskazówek, a potem oglądaj dalej. A jeżeli ten film będzie Ci się podobał, nie zapomnij dać kciuczka, zasubskrybować, dodać dzwoneczek, tak żeby Ci informacje nie uciekły, a ja będę miał satysfakcję i jeszcze większą motywację, żeby kręcić, przygotowywać kolejne tutoriale. Zapraszam! Ustawienia będę prezentował na przykładzie Nikona Z. Dokładnie Nikona Z6 Mark II, więc wszyscy Nikonowcy mają fory, ale ci, co robią w Sony, w Canonie, w Fujifilm, będą musieli sobie po prostu odnaleźć te ustawienia, które bez problemu znajdzie się albo w menu papierowym, albo już w menu w aparacie. Tak czy inaczej, menu papierowe aparatu warto znać i warto wiedzieć, co tam w Waszych aparatach piszczy, bo niektóre mają naprawdę pozaszywane takie funkcje, że się nie śniło o tym nikomu wręcz. Dobrze, od czego zaczniemy? Zaczniemy od decyzji, czy ten aparat, który kupiliśmy, jest aparatem nowym, czy jest aparatem, no nazwijmy to, z drugiej ręki. Jeżeli to jest aparat kupiony od kogoś, to pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to powrócić do ustawień fabrycznych, czyli skasować wszystko, co tam jest poustawiane, bo nie wiadomo, jakie były intencje poprzedniego właściciela. No więc zacznijmy od resetowania. Przechodzimy tutaj na kluczyk i gdzieś na samym końcu, menu powiedzmy, zaczyna się tutaj, więc musimy sobie przejść do samego końca i tutaj na samym końcu znajdujemy coś, co się nazywa resetuj wszystkie ustawienia. Wchodzimy, resetowanie, klikamy i mamy pierwszą rzecz zresetowaną, druga rzecz zresetowana w menu ustawień osobistych i jest coś takiego jak reset ustawień osobistych, resetujemy ustawienia osobiste. I mamy aparat tak jakby nominalny, w nominalnym wymiarze i możemy tutaj zacząć ustawianie innych rzeczy. Zacznijmy od rzeczy najbardziej banalnej, od sprawdzenia na stronie internetowej, czy nasz aparat ma aktualne oprogramowanie. Wchodzimy sobie na stronę internetową producenta, w odpowiedni model znajdujemy i szukamy numeru oprogramowania. A później przechodzimy z powrotem do menu ustawień i gdzieś tu na samym końcu mamy wersję oprogramowania, czyli pod resetowaniem wszystkich ustawień, które wcześniej żeśmy sobie sprawdzali, mamy wersję oprogramowania. I teraz posiadając aktualne oprogramowanie, zazwyczaj zgodnie z instrukcją na stronie producenta wgrywamy je do głównego katalogu folderu naszej karty pamięci, czyli nie gdzieś tam w podfolderze, tylko w głównym na karcie, już rozpakowane. I kiedy wejdziemy tutaj w wersję oprogramowania, pojawi nam się aktualna wersja oprogramowania, w tym przypadku jest to 1.6 czy 1.60, a w związku z tym, że na karcie wgrałem oprogramowanie aktualne, więc mam tutaj możliwość zaktualizowania tej wersji. I nie będę aktualizował, żeby nie marnować czasu, to akurat jest jakaś drobna poprawka, która niewiele mi tutaj zmieni, ale warto po prostu sobie to zaktualizować i mieć świeżą wersję, bo w bezlusterkowcach naprawdę wiele się dzieje. Dobrze, przejdźmy sobie do takich banalnych jeszcze rzeczy tutaj w menu ustawień, czyli w kluczyku. Może przejdźmy do samego początku. Formatowanie karty pamięci. Jeżeli mamy nowy aparat, włożyliśmy nową kartę pamięci, albo mamy kartę pamięci z naszego poprzedniego aparatu, a w nowo kupionym aparacie, na przykład innej marki albo w innym modelu, będziemy jej używać, to tutaj proponuję wejść i kliknąć formatowanie,
w odpowiednim gnieździe. Jeżeli ktoś ma 2 gniazda, to te gniazdo, które żeśmy sobie tutaj wybrali, więc to na pewno tutaj sobie formatujemy kartę pamięci. Ustawiamy język, jeżeli cały czas byliśmy w jakimś języku, którego nie rozumiemy albo nie chcemy mieć go. Tutaj ja sobie ustawiłem polski, więc mamy polski. Ustawiamy sobie czas i strefę czasową. Tu się czasami różne dziwne rzeczy dzieją. No, strefa czasowa, jak widzicie, u mnie jest taka dosyć dziwna, ale zgadza mi się z czasem, który wybrałem. Gdybym wybrał tutaj Londyn, Berlin, cuda się czasami zdarzają, mam z tym problem, przyznam szczerze, niezależnie od tego, czy tutaj mam wybrany czas letni, czy czas zimowy. Niemniej jednak ustawiam sobie taką strefę czasową, żeby mi pasowała do danego czasu i staram się o tym pamiętać, zmieniając strefy czasowe. Jeżeli jadę gdzieś na jakąś fotowyprawę, na zdjęcia, gdzie jest inna strefa czasowa. Z mojego punktu widzenia jest to absolutnie kluczowa wiadomość, o której zrobiłem zdjęcia, ponieważ w dużej mierze odpowiada to za to, jakie było światło, w sensie wiem dokładnie w danym miejscu, o danej porze, jakie jest światło, kiedy wracam, na przykład z warsztatami, z kursantami w te miejsca, no to mam już gotowe, wiem, kiedy to było, nie muszę się domyślać albo świecić oczami. Więc ta zmiana daty czasu, format dzień, miesiąc, rok tutaj pozostaje, jeżeli ktoś ma inaczej, no to tak jak to mamy w naszym języku, czy też no po prostu jak się to stosuje. Jasność monitora. To jest strasznie ważna rzecz i tak naprawdę jeżeli ktoś się przesiadł na bezlusterkowiec z lustrzanki, no to może polec na jasności monitora. Dlaczego? Mianowicie mówi się, ja sam o tym mówię, że to jest wyświk taki, tak? Czyli dostajesz to, co widzisz na monitorze bezlusterkowca, fotografując rzeczywiście, ale podbicie jasności monitora może nas oszukać, może sprawić, że obraz będzie widziany nieco inaczej, więc warto sobie tą jasność monitora, ja stosuję 0 jasność monitora, czyli taką nazwijmy to nominalną, nie rozjaśniam, nie przyciemniam, patrzę na histogram i tym się kieruję, więc jasność monitora sobie tutaj zostawiam. Umówmy się w ten sposób, że te zakładki menu, których nie omawiam, to znaczy, że nie omawiam je z jakiegoś powodu, a ten powód jest taki, że chciałbym, żeby ten tutorial był pierwszym tutorialem podstawowym, czyli kupujemy, więc mamy nowy aparat i ustawiamy i to są podstawowe ustawienia, takie bardziej zaawansowane omówię osobno, więc sobie pewne rzeczy będziemy przeskakiwać. Przejdźmy sobie dalej. Już jesteśmy w tym menu ustawień, to przejdźmy przez całe menu ustawień. Zapisanie pozycji ostrości. Włączamy. O co chodzi? Chodzi o to, że na zdjęciu będzie można zobaczyć, gdzie ostrość została zapisana. Na zdjęciu, które oglądamy w naszym aparacie, czyli kiedy przeglądamy zdjęcia, będzie kwadracik w tym miejscu, gdzie ostrość była ustawiona, a jeżeli w przypadku Nikona używa się oprogramowania Nikona do oglądania RAW-ów, no to też będzie można tam tą ostrość odczytać. To się czasami przydaje, kiedy chcemy sprawdzić, czy nasz obiektyw precyzyjnie ostrzy, czy nieprecyzyjnie, bądź gdzie ta po prostu ostrość była. Informacja o prawach autorskich. O co tutaj chodzi? Cóż, chodzi tutaj o to, żeby mieć zapisaną w pliku informację o tym, kto jest autorem zdjęcia, do kogo należą prawa autorskie do tego zdjęcia. Ja tutaj sobie wpisuję jeszcze swój adres e-mail, więc każdy może sobie tutaj wejść i wpisać, co żywnie sobie tam potrzebuje, numer telefonu, jak mu jest z tym wygodnie i wtedy mieć tą informację już w EXIF-ie zdjęcia zawartą. No dobrze, i wychodzimy stąd. Idziemy sobie teraz do góry i przejdźmy sobie do menu fotografowania. To w menu fotografowania na wstępie ustawiamy. Nazwy plików. Ja sobie zapisuję w ten sposób nazwy plików, czyli PTR, jak moje nazwisko, Piotr Rybalski i potem już po spacji, po podkreśleniu numery plików i to mi się sprawdza. Wybór gniazda podstawowego. Jeżeli ktoś ma 2 gniazda, to tutaj sobie wybiera, które z tych gniazd będzie gniazdem podstawowym, a kawałek niżej ustala, czy to drugie gniazdo będzie gniazdem przepełnieniowym, co znaczy, że jeżeli w pierwszym gnieździe pliki zostały zapisane, to jeżeli brakuje miejsca na karcie, to się to przelewa na tą drugą kartę. Może być też kopia zapasowa, jeżeli ktoś chce być absolutnie pewnym, bądź jeżeli ktoś fotografuje w RAW-ach i odpegach jednocześnie, to od razu może aparat tę funkcję
wzmocnić, pomóc mu w ten sposób, że rawy będą w pierwszym gnieździe, JPEGi w drugim gnieździe. Oczywiście trzeba mieć karty w obydwu gniazdach. Obszar zdjęcia. Defaultowo przy pełnej klatce, no to wiadomo FX. Jakość zdjęcia. Ja ustawiam RAW, fotografuję w RAWach, obrabiam w RAWach. Nie używam JPEGów w zasadzie w ogóle. Kiedy używać JPEGów? Trudno mi jest powiedzieć, ja nie używam, ja nie potrzebuję, ja nie używam, ale na pewno używałbym po to, gdyby chcieć komuś przesłać bardzo szybko po zrobieniu zdjęć, bo od razu z tej drugiej karty, na przykład, na której JPEGi są zapisywane, można nawet za pomocą Wi-Fi, który jest wbudowany w aparat, znaczy łącząc się z jakimś hotspotem, zdjęcia wysłać. Stosuję zapisy RAW i JPEG u moich kursantów, których proszę często, szczególnie kiedy jesteśmy na jakichś reporterskich, streetowych warsztatach, proszę o to, żeby właśnie w taki podwójny sposób zapisywali, bo potem łatwiej mi się przegląda zdjęcia, kiedy trzeba bardzo szybko zgrać 1000-2000 zdjęć bez importowania RAW-ów, bez całej tej procedury, którą Lightroom nas zmusza, a mamy JPEGi, które bardzo szybko jesteśmy w stanie poprzeglądać. Wielkość zdjęć, no jeżeli RAWy, no to tak naprawdę mamy tutaj wybór RAWów, 3 rodzaje RAWów. Ja używam RAWów największych, bo zależy mi jak na największej ilości informacji, najlepszej jakości zdjęć. I teraz co? Tutaj zapisywanie RAWów, czyli format RAWów. Mamy tutaj rzeczy dwie do wyboru. Zacznijmy od tej ostatniej, czyli głębia kolorów RAWów i tutaj proponuję, jeżeli ktoś ma taką opcję, wybrać 14 bitów na kolor, czyli największą głębię bitową, dającą największe przejścia kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi odcieniami kolorów, najwięcej danych. Kompresja RAW. Rzecz kontrowersyjna, różne teorie. Mamy tutaj 3 możliwości. Kompresję nieskompresowaną kompresję, czyli bez kompresji, skompresowane RAWy i RAWy skompresowane bezstratnie. Zacznę od tego ostatniego. Bezstratna kompresja, czyli po prostu RAWy są pakowane w inny sposób. Taki sposób, który zmniejsza wielkość pliku, ale jednocześnie nie ma utraty w jakości. Kompresja sama jako taka jest kompresją stratną, więc ja jej nie używam, czyli używam skompresowania bezstratnego. RAWy są nieco mniejsze, potem je przekonwertuję jeszcze na DNG i efekt tego jest taki, że mam troszeczkę więcej miejsca na nośnikach pamięci, co mi się po prostu przydaje. Jedźmy dalej. Ustawienia czułości ISO. Stosuję czułość ISO 100, najczęściej po prostu najniższą. I teraz jeżeli to jest krajobraz, jestem na statywie z aparatem, to zazwyczaj staram się stosować najniższą czułość. Jeżeli to jest street reportaż, używam automatycznego doboru ISO z zakresem ISO, czyli maksymalna czułość ISO jest 6400, czyli czułość w automacie mi się ustawia pomiędzy 100 a 6400 i najdłuższy czas migawki 1/200 bądź 1/250 sekundy. O co w tym wszystkim chodzi? Ja o tym opowiadam w osobnym filmie o ustawieniach aparatu do technik ulicznych, do street photo, więc nie będę się tutaj rozwodził, bo tam to dosyć szeroko prezentuję, omawiam, więc zapraszam do filmu, do którego link tutaj się tu gdzieś u góry będzie się pojawiał i można sobie po prostu tam posprawdzać, o co chodzi z tym Auto ISO. Funkcja jest ultra ważna, ultra przydatna, wręcz zbawienie. Balans bieli. Balans bieli, ja pracuję zazwyczaj na automatycznym balansie bieli, różnie to bywa, ale najlepiej mi się sprawdza. Używam opcji balansu bieli automatycznego z zachowaniem bieli, czyli redukcja ciepłych kolorów. Innymi słowy, zależy mi na tym, żeby kolor biały był kolorem białym, a cała reszta już i tak w postprodukcji jest załatwiana. Używam zresztą profili kolorystycznych, mówię o tym szerzej na moim kursie obróbki zdjęć w Adobe Lightroom zaawansowanym, gdzie zarządzanie kolorem w fotografii jest dosyć szeroko omówione, więc kto chętny, kto chce się dowiedzieć więcej, to zapraszam do kursu. Funkcja Picture Control. O co chodzi? Tak naprawdę coś, czym Fuji się bardzo wyróżnia, czyli emulacja różnego koloru, różnych negatywów czy też slajdów. W Nikonie też to jest mocno rozbudowane. Ja używam funkcji standardowej, ale oczywiście można tutaj przeróżne ustawić sobie. Jak się pracuje na RAWach, to aż takiego dużego znaczenia nie ma. Są też efektowe, takie creative właśnie, które pokazują różne dziwne rzeczy.
Więc tak to wygląda. Tak jak wspomniałem, ja używam standardowych. Daje się też przygotowywać profile i wczytywać do aparatu i używać ich już w jakimś tam własnym wymiarze. To też da się robić, ale to już są rzeczy zaawansowane, nie na potrzeby tego filmu. O właśnie, tutaj da się to wczytywać, to tak na marginesie. OK. Przestrzeń barwna. Tutaj mam ustawioną Adobe zamiast sRGB, nieco szerszy gamut. Jeżeli fotografujemy na RAWach, to i tak nie ma znaczenia, bo RAWy są zapisywane w najszerszym możliwym, szerszym od Adobe, więc tutaj to nie ma znaczenia. Aktywna funkcja D-Light nie używam. O co chodzi? To jest funkcja, która podbija nam troszeczkę szczegóły w cieniach, jakby wspomagając nas tak, żeby w kontrastowych scenach nie mieć zbyt głębokich cieni. Efekt tego podbicia najczęściej kończy się szumem. Ja tego nie używam, więc... Coś mi tu wyskoczyło, więc wyłączam to. Tutaj wszystkie rzeczy, redukcja szumów normalna. Tutaj te wszystkie korekty winetowania, kompensacje mam powłączane, balans wyglądu portretu mam wyłączony, pomiar ekspozycji. No do wyboru, do koloru. Mamy w przypadku tego aparatu 4 pomiary ekspozycji. Ja używam zazwyczaj pomiaru matrycowego, sporadycznie pomiaru centralnie ważonego, kiedy robię portrety, więc takie ustawienie jest najbardziej uniwersalne moim zdaniem. Ustawienia ostrości. Korzystam z pojedynczego ustawienia autofokusa, czyli naciśnięcie spustu migawki do połowy uruchamia autofokus. Nie używam ciągłego autofokusa, chyba że fotografuję ruch, dynamiczne sceny, a jeżeli to jest fotografia krajobrazowa, to zazwyczaj używam manualnie, czy też przełączam po ustawieniu ostrości, to będę za chwilkę pokazywał, przełączam ostrość na manualną. Tryb pola autofokusa, tutaj mam włączone automatyczny wybór pola autofokusa z akcentem na ludzi, głowę i oczy. Za chwilę będę to omawiał w innym miejscu menu. Redukcja drgań włączona. Co tutaj jeszcze mamy? Bezgłośne fotografowanie. Funkcja pozwalająca bezgłośnie fotografować, czyli nie słychać mechanicznej migawki. Bardzo często używam w zasadzie cały czas w sytuacjach, kiedy pracuję na ulicy, przy reportażu, przy street photo. Menu ustawień osobistych. Menu filmowe pomijam. Menu ustawień osobistych. Zacznijmy od autofokusa. Tak. Używanie pola autofokusa. Wszystkie pola autofokusa mam włączone. Zmiana pól autofokusa w pętli mam włączona, co oznacza, że pola autofokusa, jeżeli je przesuwam jakby ręcznie za pomocą wybieraka, kiedy dochodzi do krawędzi, to przechodzi mi na drugą krawędź, nie muszę cofać. Autofokus przy małej jasności włączony. Wbudowana dioda wspomagania autofokusa. Wyłączam to. Nie chcę tego efektu świecenia, kiedy są złe warunki oświetleniowe. Wolę powalczyć z autofokusem niż mieć to świecenie, które w dużej mierze w sytuacji fotografii krajobrazowej to w ogóle jak ktoś coś takiego ma włączone, to od razu widać, że nie panuje nad ostrością, a w sytuacji fotografii jakiejś reporterskiej, streetowej, to często jest jakimś elementem, który pokazuje, że działamy, troszeczkę nas obnaża, więc nie chcemy być tajemniczy, z cichą migawką, niewidoczni, niewidzialni, więc wyłączamy diodę wspomagania autofokusa. Opóźnienie wyłączania. Tu jest taka funkcja słabo nazwana w Nikonie. Proszę nie zwracajcie uwagi tutaj na te 5-minutowe odtwarzanie menu podgląd zdjęć. Zostawcie sobie to tak, jak jest tam w defaulcie, jakieś sekundowe. Ja sobie to poprzełączałem po to, żeby móc nagrać ten tutorial, bo wyłączało mi się ciągle menu i w końcu nie wiedziałem, co za to jest odpowiedzialne, więc włączyłem wszystko na 5 minut. To, co dla Was jest tutaj istotne, czas czuwania. Co to jest czas czuwania? Czas czuwania jest to czas, który jest liczony od wzbudzenia aparatu do jego uśpienia. Innymi słowy, jeżeli chcemy troszeczkę oszczędzić baterię, to sobie ten czas czuwania ustawiamy jakiś niski na poziomie 10-20 sekund. Ja zazwyczaj tak to robię.
jeżeli pracuję i nie chcę mieć tej sytuacji, że aparat mi się usypia, ponieważ okazuje się, że w niektórych aparatach wzbudzenie aparatu zajmuje więcej czasu niż jego włączenie, czyli czasami lepiej wyłączyć aparat i włączyć po to, żeby go w cudzysłów wzbudzić. No więc najczęściej używam tu bez ograniczeń, czyli taki tutaj znaczek nieskończoności, czas czuwania i wtedy, kiedy potrzebuję aparat, żeby jednak był czuwał, w cudzysłowie, to go wyłączam, czyli on-off, a nie liczę na to, że on mi się w 20 sekund wyłączy i potem jego wzbudzenie będzie trwało troszeczkę więcej niż właśnie włączenie i wyłączenie. Więc to, co polecam, ustawić sobie czas czuwania na nieskończoność i o tym pamiętać, a jeżeli ktoś ma z tym problem, jeszcze nie ma nawyku, to ustawić sobie jakiś 10-20 sekundowy, no i po prostu mieć świadomość tego, że czasami możemy się spóźnić ze zdjęciem. Niestety. Dobrze, przechodzimy w menu ustawień, byliśmy w C, przechodzimy do D, czyli fotografowanie, wyświetlanie. Wyświetlanie siatki, linii siatek w kadrze, to nas interesuje, to sobie włączamy, żebyśmy mieli podział, łatwiej się wtedy kadruje, kiedy mamy ten podział, mocne punkty, 3 linie pionowe, 2 linie pionowe, 2 poziome, czyli 3 sekcje poziome, 3 pionowe. Obrysowanie ostrego obiektu do ustawień manualnych, to też jakiś default jest, w większości bezlusterkowców jest to ustawione, czyli widzimy, gdzie mamy ostrość, ponieważ te ostre elementy nam się zaczerwieniają. Ja tutaj mam ten pik ustawiony na standard, czyli no to trzeba sobie organoleptycznie samemu sprawdzić, ile tych danych ma być, a kolor obrysu mam ustawiony na czerwony, mamy do wyboru do koloru 4 kolory, więc możemy sobie coś tutaj wybrać. Elementy sterujące F. I teraz co tutaj mamy ważnego? Mamy tutaj funkcję przynajmniej w Nikonie, funkcję, która pozwala nam pokazać to podręczne menu, które znajduje się pod przyciskiem i informacja, kiedy fotografujemy i na wyświetlaczu chcemy sobie wyświetlić, i to jest rzecz absolutnie ważna i kluczowa. Ja to za chwilkę pokażę, co ja tutaj mam ustawione. Mam tutaj ustawione w pierwszym polu bezgłośne fotografowanie, jakość zdjęć, tryb lampy błyskowej, połączenie Wi-Fi, tryb wyzwalania migawki, czyli czy pojedyncze zdjęcia, czy seryjne i ile seryjnych, tryb pola autofokusa, czyli czy to ma być punktowy, czy strefowy, o tym będę mówił za chwilkę, tryb ustawiania ostrości, czyli manualny, autofokus, redukcja drgań, czy ma być, czy ma nie być, wyświetlanie danych z karty pamięci, mogę sobie wyświetlić, przeglądać zdjęcia tylko z jednej karty pamięci, typ pomiaru ekspozycji, czyli to wspomniana matryca, uśredniony, punktowy, ustawianie ISO, które mam pod przyciskiem wprawdzie, ale tu mam dodatkowo, i typ balansu bieli. I to jest coś, co mam i stosuję, o tym będę mówił za chwilkę. Osobiste sterowanie omówimy sobie w filmie dla bardziej zaawansowanych, więc to sobie zostawimy w tym momencie. Przejdźmy teraz do menu odtwarzania, tego pierwszego menu, które tutaj się znajduje, i w nim mamy takie funkcje, które możemy wykorzystać i ustawić. Usuwanie jest funkcją, która czasami się przydaje, ponieważ na przykład możemy sobie usunąć zdjęcia wybrane z określoną datą, na przykład jeżeli chcemy bardzo szybko wyczyścić trochę zdjęć z karty, a nie wszystko, bo nie zgraliśmy, mamy taką sytuację krytyczną, no to możemy sobie tutaj kliknąć i nam się ten problem rozwiąże. Opcje odtwarzania. Opcje odtwarzania pozwalają nam ustalić, jakie informacje pojawią się na zdjęciu, które będziemy po zrobieniu oglądać w aparacie. I ja tutaj mam zaznaczone tak, pole autofokusa, czyli żeby wskazywało, gdzie ostrość była ustawione, obszary prześwietlone, żebym widział, czy zdjęcie jest prześwietlone, czy nie, histogram, który mi razem z obszarami prześwietlonymi daje informacje o tym, jak zdjęcie jest naświetlone, i brak, czyli możliwość wyświetlenia zdjęcia bez jakichkolwiek informacji, napisów, czyli pełnego zdjęcia, tak jak ono zostało zrobione. Podgląd zdjęcia. Ja mam wyłączony podgląd zdjęcia. Co to oznacza? To oznacza, że po zrobieniu zdjęcia to zdjęcie mi się nie wyświetla. Wyłączony podgląd zdjęcia mam z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że
Nie chcę podglądać zdjęć, które zrobiłem od razu, nie chcę mieć tego nawyku, bo on mi zajmuje czas i przez to często na ulicy, szczególnie kiedy się dynamicznie fotografuje, traci się kadry. Druga rzecz to jest oszczędność baterii, bo to jednak wyświetlenie zdjęcia po zrobieniu tą baterię troszeczkę zżera. Więc to jest funkcja, którą używam w taki sposób. Obrót zdjęć pionowych mam włączony, co oznacza, że zdjęcia pionowe pojawiają mi się na wyświetlaczu położone pionowo. Zajmują cały obszar wyświetlacza, więc muszę aparat sobie obrócić, żeby to zdjęcie można było zobaczyć, ale wtedy więcej zdjęć widzę. Co się przydaje, co jest fajną rzeczą, którą warto sobie ustawić, to jest tak zwane moje menu. W Nikonie to jest prawie na samym końcu. Będzie polegało na tym, że możemy sobie tutaj ustawić skróty do rzeczy, które najczęściej wyszukujemy w aparacie i nie chcemy biegać po menu. Ja tutaj mam ustawione bezgłośne fotografowanie, czy je włączyć, czy nie. Czas czuwania, bo tym czasami manipuluję. Automatyczny dobór ISO, czy go włączyć, czy wyłączyć. I automatyczny dobór ISO przy fotografowaniu z lampą błyskową. I to by było na tyle. Z rzeczy, które jeszcze tutaj trzeba ustawić i skonfigurować w aparacie, no to jest działanie autofokusa i wybór pól autofokusa w zależności od tego, jakie mamy zadania fotograficzne, ale o tym na przykładzie. Wyjdźmy teraz z menu, przejdźmy na wyświetlacz LCD, czy też wizjer, co kto woli, widać dokładnie to samo. I teraz przyciskam przycisk i wyświetlam to menu, które jest takim menu podręcznym, które mi pozwala bardzo szybko zmieniać te elementy, które są istotne, prawda? Bezgłośne fotografowanie, włącz, wyłącz, jakość rzadko kiedy, tryb lampy błyskowej, kiedy mam lampę błyskową założoną bądź podłączoną bezprzewodowo, połączenie Wi-Fi, kiedy potrzebuję zgrać zdjęcia czy przesłać do aplikacji, tryb wyzwalania migawki, tak, czyli low and high, seryjne, wolne, seryjne, szybkie. W low mam 3 ustawienia klatki albo po prostu pojedyncze zdjęcie, 3 klatki, szybkie jest jeszcze seryjne. Ultra szybkie, rozszerzone, samowyzwalacz, w którym mogę sobie włączyć ilość zdjęć, ile ma być zrobionych w serii z samowyzwolenia, no i czas oczywiście, czas jaki ma upłynąć do uruchomienia tej serii samowyzwalacza. Jeśli chodzi o rzeczy, jeszcze przejdźmy tutaj, oczywiście balans bieli, ten wspomniany, który już omawiałem, ISO, tu też możemy sobie podbić bądź zmienić pomiar ekspozycji, wyświetlanie zdjęć z karty jednej bądź drugiej, redukcja drgań, no i w końcu ustawienie ostrości, autofokus ciągły, pojedynczy bądź fokus manualny. To, co jest istotne i z tego poziomu zazwyczaj to ustawiam, to jest tryb pola autofokus. Teraz mam ustawiony automatyczny wybór pola z opcją ludzie, co oznacza, że aparat, jak widać na załączonym obrazku, łapie w sposób automatyczny ostrość na oku, bądź jeżeli jestem troszeczkę dalej, albo oko jest z jakiegoś powodu niewyraźne na całej twarzy. Tu jest wyraźne, więc trudno to zrobić. Działa to w sposób automatyczny. Ja w tym momencie nie przyciskam żadnego spustu migawki ani nic. Po prostu sobie to działa. W momencie, kiedy chcę zrobić zdjęcie, to naciskam spust migawki, kwadracik robi mi się zielony, robię zdjęcie, prawda? Zdjęcie zostało zrobione. I zazwyczaj tak pracuję, ale są specjalne chwile, w których wykorzystuję nieco inne ustawienia, mianowicie właśnie coś takiego, szeroki, to się nazywa tryb pola, szerokie pole autofokus z wykrywaniem człowieka. Co się stało? Teraz się pojawił taki czerwony prostokąt, który mogę sobie przesuwać wybierakiem bądź kółkiem do sterowania i ostrość jest ustawiana tylko tam, gdzie ten prostokąt stoi. Czyli jeżeli ten prostokąt mam tutaj, to ostrość ustawia się, jak widać, na zielono gdzieś z boku, ale w momencie, kiedy przekręcam ten prostokąt, aparat bądź przesuwam prostokąt w kierunku człowieka, to jeżeli prostokąt oczy znajduje się w tym prostokącie, to ostrość na tych oczach się ustawia. To jest też często funkcja, którą na ulicy ustawiam, szczególnie wtedy, kiedy wiem, że będę chciał mieć ostrość ustawianą z środka kadru mniej więcej, a jeżeli pojawi się tam człowiek, to żeby automatycznie ostrość rzuciła mu się w oczy, na oczy. Inne ustawienia sposobu pomiaru ostrości, które stosuję
Oczywiście zwierzaki, jak fotografuję kochaną freskę, to jest coś niesamowitego. Wykrywanie oczu zwierząt. Tutaj macie taką funkcję. O, proszę. Ale częściej stosuję, może nie do zwierząt, ale do fotografowania, szczególnie krajobrazowych, tryb pola autofokus jednopolowy. Co się staje wtedy? Ano pojawia się taki po prostu kwadracik, który mogę sobie przesuwać suwaczkiem, wybierakiem bądź kółkiem do sterowania, w zależności co kto ma w aparacie. No i ustawić daną ostrość w danym miejscu. Naciskam teraz do połowy spod migawki i mi się ta ostrość po prostu ustawia. No i robię zdjęcie i to zdjęcie się robi i zapisuje. To w fotografii krajobrazowej szczególnie się przydaje, kiedy ostrość się ustawia raz najczęściej, albo powtarza się ta ostrość w tym samym miejscu, więc przesuwamy sobie suwaczek w tą na przykład 1/3 wysokości kadru, ustawiamy to i robimy zdjęcie. Tutaj pod przyciskiem Display mamy możliwość przekładania informacji na ekranie, prawda? Jeśli kliknąłem raz Display, pojawi mi się histogram, coś na co fotografuję, czyli ta jasność monitora jest mi oczywiście potrzebna, patrzę na nią, korzystam, ale drugim okiem patrzę na histogram, bo on nieco oszukuje. Takie informacje podstawowe. O, klikam cały czas. No i poziomica. Poziomica, która jest tutaj włączona i ona mi bardzo, bardzo pomaga po to, żeby robić zdjęcia. Po prostu poziomy, czy w krajobrazie, czy jakaś architektura, czy na ulicy, kiedy chcę mieć piony poziomy. Siatka, jak widzicie, jest podzielona. Ja tu powiedziałem, że 2 linie pionowe, 2 poziomy, nie, 3. Czyli troszkę gęściej niż ten tak zwany złoty podział, więc to też się przydaje. Tutaj wskaźnik, który mi pokazuje, o teraz robię korektę balansu, korektę ekspozycji, wskaźnik, który mi pokazuje, jak ta korekta została skorygowana. Mogę oczywiście używać dotykowego autofokusa, opcji dotykowej w ogóle na ekranie i sobie ją przełączać, wyłączyć, włączać tylko, żeby mi ustawiał pole ostrości, żeby był dotykowy autofokus, żeby było dotykowe z wyzwoleniem migawki. No tutaj są różne aparaty, mają różne funkcje, czasami tego też używam. Oczywiście, tutaj to widać, pracuję na programie A, czyli preferencja przysłony, zazwyczaj z Auto ISO, o tym mówię we wspomnianym filmiku, o tym jak ustawiać aparat do street photo. No i w zasadzie tyle z tych elementów, które są podstawowe i kluczowe. Jest jeszcze coś, co nazywa się ustawianiem przycisków sterowania, przycisków funkcyjnych. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Postanowiłem, że nie będę tego łączył z tym filmem, a nagram za chwilę o tym kolejny film, do którego oczywiście też będę zapraszał.